Hej, cześć, siemano wam wszystkim. Dzisiaj będzie upgrade komputera, upgrade mojego komputera. Może część z was pamięta mój komputer. Jest to komputer oparty o socket LGA 2011. Całkiem spoko komputer, wydajnościowo mi w zupełności wystarcza. Nie potrzebuję nic nowszego. Jednak jest tam jeden problem z pamięcią. Coś tam jest po prostu nie tak z płytą główną. Powoduje to problemy z pamięciami. Jeden slot tam chyba w ogóle nie działa. Jako iż ten sprzęt jest wiekowy, ten sprzęt pochodzi z okolic 2013 roku, no to z uwagi na to, że w każdej chwili ten komputer po prostu może się uszkodzić, postanowiłem, że trzeba coś kupić nowszego. No może nie dużo nowszego, ale jednak choć trochę nowszego. Długo zastanawiałem się, co tu by wybrać. Oczywiście moje pierwsze myśli poszły w stronę Intela, no bo miałem Intela, no ale rozglądając się po produktach Intela, okazało się, że socket LGA 1200 ciągle jest drogi, jeżeli można to powiedzieć, w stosunku ceny do wydajności. Ciągle to jest nadal drogi socket. No już nie wspominając o sokecie LGA 1700. W takie starsze sokety jak LGA 1151 wydaje mi się, że już nie opłaca się ubawić i pewnie to też cenowo nie wygląda za dobrze. Jedynym sensownym sokietem Intela obecnie byłby to socket 2011, ale w wersji V3. Bo płytę można tanio kupić, można kupić też tanio procesory, ale to też jest socket przede wszystkim już nie młody, pewnie też nie bezproblematyczny. Musielibyśmy to oprzeć o chińską płytę główną, z którymi to jakościowo jest różnie. Tak więc, jako że w Intelu nic ciekawego przede wszystkim tanio nie można znaleźć, no to postanowiłem przejść na AMD. Nie wiem, czy to jest chwilowy, jakby to powiedzieć, skok w bok, czy może zostanę z AMD na dłużej, ale tak, wybrałem AMD i zaczniemy może od płyty głównej. Tu jest pamięć RAM, do której przejdziemy za chwilę. Poszukiwania zacząłem właśnie od płyty głównej, ponieważ zauważyłem, że w przypadku AMD, a już można to chyba zdradzić, że to będzie AM4, jeżeli chcę, żeby było to w miarę tanio, no to przede wszystkim musimy znaleźć tanią płytę główną, bo procesory już są w miarę tanie, pamięć RAM też już jest w miarę tania, ale płyty główne na AM4 potrafią być ciągle drogie, a właściwie potrafią być ponownie drogie, bo pamiętam, że jeszcze w 2020 roku na jakichś tam okazjach, na jakichś promocjach najtańsze, najbardziej podstawowe płyty na AM4 mogliśmy kupić nawet za 99 zł. Tylko wtedy, gdy te płyty były po 99 zł, najprostsze, najtańsze procesory na AM4 typu Ryzen 3 1200EF, on wtedy kosztował około 300 zł. Tak więc no płyty były tanie, ale procesory były drogie. Teraz to się zmieniło, procesory są w miarę przystępne cenowo, te starsze modele są nawet bardzo, bym powiedział, tanie, ale znów płyty główne i dobre płyty główne trzymają cenę. Tak więc moim generalnie założeniem na ten upgrade była zmiana płyty głównej, procesora i pamięci RAM z racji na to, że w poprzednim komputerze mam pamięci DDR3, no to po prostu nie będzie pasować. Nie miałem takiego wyznaczonego budżetu, ale fajnie byłoby się zmieścić w 500 zł. To jest bardzo mało pieniędzy, ale udało mi się zmieścić w tych 500 zł. Poszukiwania zacząłem od płyty głównej. Ta musiała być w miarę tania, ale też musiała pozwolić w przyszłości na rozbudowę. Na sokecie AM4 pojawiło się wiele płyt głównych, wiele chipsetów, wiele różnych rozwiązań. Jednak z tego wszystkiego postanowiłem, że wybiorę soket B450. Z tego co patrzyłem, on ma chyba dość dużą kompatybilność z procesorami, bo wspiera zarówno te starsze procesory, jak i te nowsze. Chyba te nowsze płyty na B550 już tych starszych procesorów nie wspierają, a chciałem po prostu, żeby płyta wspierała jak najwięcej procesorów, z racji, że nie wiedziałem, jaki procesor kupię. Chciałem też, żeby ta płyta była w standardzie ATX. Poprzednia moja płyta jest w standardzie ATX, w obudowie mi się mieści ATX. Chciałem po prostu, żeby była to płyta w standardzie ATX, które są niestety trochę droższe. I chciałem, żeby to była płyta kompletna. To znaczy z tą zasłoną portów z tyłu i żeby miała też koszyk na chłodzenie, ponieważ na początku pewnie będę musiał korzystać z chłodzenia boksowego, ale pewnie o tym jeszcze potem. No i szukając takiej płyty, jakieś tam płyty Micro ATX można kupić za tam 200, nie wiem, 30-250 zł, to bez problemu można kupić. Jednak płyty, których szukałem, zaczynają się tak od 260-280 zł. Wtedy też dodałem sobie na kilku serwisach taki filtr, który by mi pokazywał nowe oferty, które pojawiły się na serwisach i zauważyłem, że płyty na B450 w standardzie ATX okazjonalnie pojawiają się za tam 230-220 zł, jednak one po prostu szybko znikają. W pewnym momencie pojawiła mi się płyta MSI, pojawiła mi się płyta B450A Pro Max. Płyta była wystawiona za 260 zł,
ale jak już wspominałem, płyty te można kupić nieco taniej. Tak więc zapytałem sprzedawcy, czy nie zejdzie do 200 zł. Trochę to było za nisko, bo jednak te płyty chodzą tak, no minimum za ile się sprzedają to jest 220 zł i one po prostu schodzą od razu. Wiedziałem, że za tyle jej nie kupię, ale zaproponowałem te 200 zł i ostatecznie po negocjacjach ze sprzedającym stwierdził on, że może mi ją sprzedać za 220 zł i to jest ta płyta główna MSI B450A Pro Max. Tu mamy na wierzchu jakieś folie. Oczywiście jest to płyta używana, ale jak widzicie mamy tą osłonkę portów, zaślepkę portów, nie wiem jak to nazwać. Mamy ją w zestawie, mamy jakąś papierologię, mamy tutaj płytę ze sterownikami, tu znów jakaś papierologia. Mamy też naklejkę obudowy z logo MSI, ale też na samym dnie mamy płytę i sobie ją może tutaj wypakujmy, zobaczmy jak ona wygląda. Pierwsze moje wrażenie po odpakowaniu tej płyty głównej może nie było za dobre. Wydawało mi się, że płyta tak trochę śmierdzi spalenizną, ale okazało się, że to nie jest zapach samej płyty, a samej tej folii antystatycznej, która była w zestawie z tą płytą. Dodatkowo na zdjęciach wydawało mi się, że ta płyta jest czarna, ona jest brązowa, no ale to już tam jakaś sprawa drugorzędna. Jak widać jest to płyta w standardzie ATX. Mamy tutaj jeden slot 16X do karty graficznej. Mamy 4 sloty razy 1, PCI Express razy 1 i tutaj mamy coś, co wygląda jak slot razy 16, ale jest to slot razy 4, czyli tak naprawdę slot razy 16 mamy 1, to jest slot razy 4. Mamy tu też oczywiście już złącze na dysk M2. W mojej poprzedniej płycie tego nie było, tak więc też nie mam tego dysku na złącze M2. Właściwie to mam dysk na złącze M2, tylko to jest złącze SATA, ale w przyszłości też trzeba będzie zupgrade'ować dysk systemowy właśnie do dysku na M2. Z tego co zauważyłem, chyba w zestawie nie ma śrubki, ale to chyba nie jest tam żaden duży problem. Płyta wydaje się być też w miarę porządna, mam tutaj chłodzenie na sekcji zasilania, niemałe chłodzenie na sekcji zasilania, tak więc wydaje mi się, że to powinno pomóc w naszym komputerze. Mamy 4 sloty na pamięć RAM i tak pewnie w przyszłości, gdybym chciał upgrade'ować RAM, lepiej zmienić kości na takie o większej pojemności niż dokładać do 4 slotów. Tak mi się wydaje, że w przypadku AMD jest lepiej po prostu zmienić tę pamięć na takie o większej pojemności. No ale i tak fajnie, że mamy 4 sloty na pamięć RAM. Jeśli chodzi o porty tutaj z tyłu płyty głównej, mamy złącze PS2 combo do podłączenia myszki czy też klawiatury. Mamy łącznie 6 złączy USB, z czego 4 są w standardzie pewnie 3.0, nie wiem czy jest 3.1, 3.2. No ale powiedzmy, że to jest standard 3.0. Mamy 3 wyjścia wideo, mam tutaj VGA, DVI oraz HDMI. Z tych złączy nie będę korzystał, ponieważ oczywiście mam dedykowaną kartę graficzną. Mam tutaj też złącze do podłączenia się do sieci. Jest to pewnie karta sieciowa 1 gigabit na sekundę. 2,5 gigabita tutaj nie oczekuję, że nawet by było. I mamy tutaj kartę dźwiękową. Tak więc to jest ta płyta główna, którą wybrałem. Nie jest to może idealna płyta, nie jest to też najlepsza płyta, ale też chyba z tego co zauważyłem, nowe płyty główne nie są, może by tak, nie wiem jak to powiedzieć, nie są aż tak dobrze wyposażone jak te starsze płyty główne. To znaczy ja to porównuję do mojej płyty na LGA 2011, więc tutaj takie porównanie może trochę nierówne, bo LGA 2011 nie do końca była dla takich zwykłych użytkowników, ale mówię tu na przykład o portach USB. Tu z tyłu tych portów mamy 6. W mojej płycie, jeżeli mnie pamięć nie myli, tych portów jest 10. Ale z tego chyba 2 są w standardzie USB 3.0, tak więc tych portów jest 10. Też jeżeli porównamy sobie ilość slotów PCI Express, u mnie jest tych slotów razy 16 2 i 2 są sloty razy 16 tak fizycznie, ale są one razy 8. Prądowo tak razy 8, czyli w tej starej mojej płycie głównej teoretycznie możemy nawet podłączyć 4 karty graficzne i z tego co wiem ta stara karta graficzna, jeżeli bym chciał kiedyś zrobić retro test jakiejś karty z SLI czy Crossfire, to moja stara płyta wspiera tę technologię. No już te nowe płyty tego nie wspierają, ale też kto z tego korzysta. Nie wiem, czy coś jeszcze ciekawego można powiedzieć o samej płycie głównej, tak więc może przejdźmy do dalszych elementów tego upgrade'u, który tu się stanie. Dodam też, że zanim rozkręcę mój stary komputer i włożę po prostu te części, które tutaj mam do mojego nowego komputera, to po prostu na początku na tym pudełku nawet sprawdzimy sobie, czy te części działają, ponieważ wszystkie części, które kupiłem, są to części używane, tak więc po prostu sprawdzimy, czy chociaż to bootuje. Tak więc płytę może sobie odsunę tu na bok. Dalej w kolejności, z tego co pamiętam, wybrałem procesor. I jak pewnie sobie szybko liczycie, jeżeli miałem na wydanie na całość 500 zł, to już wydałem 220, no to na procesor i pamięć RAM zbyt dużo pieniędzy nie ma.
No na początek powiem, że to jest Ryzen 5. Długo zastanawiałem się, jaki procesor wybrać. I zacząłem od 1600AF czy 2600, bo to są bardzo podobne procesory. Potem pomyślałem, że mogę dołożyć te tam, no nie wiem, 100 zł, wybrać 3600, ale potem za chwilę przyszła myśl, że jest jakiś tam procesor z serii 4000, potem przyszło, że może dołożyć do serii 5600. No generalnie co chwilę było, że a może dołożyć do tego, a może dołożyć do tego. Przykładowo wybrałem sobie jakiegoś tam 2600, ale 2700 był tam gdzieś za 50 zł więcej wystawiony, ale jakbym dołożył kolejne 50 zł, to bym mógł wziąć 3600. W końcu stwierdziłem, że jeżeli będę tak kombinował, to nie wybiorę nic i postanowiłem wybrać najtańszy procesor, który będzie jeszcze jakoś w miarę sprawny, który będzie jeszcze pokazywał jakąś wydajność. Porównywałem sobie mniej więcej ten procesor, który mam, z tym procesorem, który tutaj jest i z tego co zauważyłem, powinny być te procesory podobne. Ten procesor, który ja mam u siebie w komputerze ma 10 rdzeni i 20 wątków. Ten, który tutaj mamy, ma 6 rdzeni i 12 wątków, czyli trochę mniej, ale jednak jest to dużo nowszy procesor. Ale już skończmy owijać bawełnę, jaki to jest procesor. Jest to procesor Ryzen 1600, ale 1600, nie wiem czy to będzie widać, chyba tutaj nie mamy tego napisanego, ale jest to 1600, jest to procesor 1600AF, czyli jest to tak naprawdę procesor Ryzen 5 2600, ale z tego co pamiętam ma po prostu taktowanie obniżone o 200 MHz, które też z tego co pamiętam możemy sobie bez problemu podnieść. Trafiła mi się całkiem niezła okazja. Zazwyczaj te procesory chodzą po około 160-150 zł. Są to różne wersje, są to wersje OM, gdzie mamy sam procesor. Czasem się trafi jakiś procesor z chłodzeniem, ale też zazwyczaj nie mamy tego pudełka. Tu mi się trafiła całkiem fajna okazja, bo kupiłem procesor z pudełkiem z tak naprawdę pełny komplet za 135 zł i tutaj nie negocjowałem ceny, po prostu była taka oferta. Po zakupie płyty dosłownie wszedłem na procesory i zobaczyłem, że Ryzen 5 1600AF jest wystawiony właśnie za 135 zł. Uznałem, że to jest naprawdę świetna cena jak za ten procesor i po prostu go kupiłem. Tak więc zróbmy sobie tutaj unboxing tego procesora. Na górze tutaj mamy jakąś papierologię i pudełko. Tutaj gdzieś z boku mamy sam procesor. Procesor wydaje się na pierwszy rzut oka nieuszkodzony. Też na samym procesorze mamy napisane 1600, ale jak sobie wczytamy sobie w ten drobny druczek, to jest to procesor 1600AF, czyli ten nieco nowszy. Mamy też naklejkę, widać, że poprzedni użytkownik jej nie użył. I mamy też, zabiorę już to pudełko, mamy też chłodzenie boksowe. Tutaj mamy chłodzenie boksowe, więc to jest tak naprawdę pełny komplet, ale o co chodzi z tym chłodzeniem boksowym? Dlaczego chciałem, żeby to był pełny zestaw z chłodzeniem boksowym? No problem jest taki, że mam kilka fajnych chłodzeń, fajnych, kiedyś one były fajne, z pewnością dałyby sobie radę z tym procesorem, bo mam jakieś Fery dwójki, mam nawet jakieś Spartany, chyba mam jakieś Spartany, tu akurat Spartan jest w użyciu, mam też jakiegoś Fortisa, takiego dość dużego, tylko to są wszystko chłodzenia, które kupiłem w jakichś tam zestawach. To znaczy kupiłem jakiś komputer, czy kupiłem płytę główną właśnie z procesorem i chłodzeniem, więc do tych chłodzeń nie dostałem żadnych akcesorii. No i problem jest taki, że mam fajne chłodzenia, ale nie mogę ich użyć, bo nie mam zestawów montażowych do AM4. Można je teoretycznie dostać za darmo, ale znów trzeba mieć fakturę zakupu tych chłodzeń, a ja te chłodzenia kupowałem używane, więc tych faktur nie mam. Tak więc na początku, przez jakiś czas będę musiał korzystać z tego chłodzenia boksowego. Nie wiem na ile ono jest głośne, nie wiem na ile ono jest wydajne, nie wiem na ile ono sobie poradzi z tym Ryzenem. Mam nadzieję, że jakoś sobie z nim poradzi. Oczywiście w planach mam zakup innego chłodzenia. Początkowo miała być to Fera 5, ponieważ była niedawno na przedsprzedaży za 99 zł, ale okazało się, że jak się poszuka, jest tam jakieś chłodzenie chyba Arctica, już nie pamiętam dokładnie modelu, ale przykładowo na Amazonie można je tam kupić za 80 parę złotych. Podobno jest ono wydajnościowo nawet chyba lepsze od właśnie tej Fery 5 i chyba właśnie takie chłodzenie kupię, ale jak wspominałem, budżet na ten upgrade był 500 zł, tak więc na razie będę musiał korzystać z tego chłodzenia boksowego. W obudowie mam tam chyba 6 wentylatorów, więc wydaje mi się, że powinno być po prostu ok. Potem sobie zobaczymy, jakie są temperatury. I tak jak wspominałem przy płycie głównej, chciałem, żeby to była płyta główna z koszykiem. Ponieważ, zapomniałem o tym, ten koszyk jest wymagany, jeżeli chcemy tutaj zamontować chłodzenie boksowe, ale chłodzenie boksowe przykładowo od Athlona. My tutaj mamy już Ryzena i to chłodzenie ono już jest na śrubki, więc ten koszyk akurat nam jest niepotrzebny. Potrzebna jest nam tylko ta blaszka z tyłu, żeby po prostu można było wkręcić to chłodzenie do tej płyty głównej. No ja o tym zapomniałem, więc akurat kupiłem taką płytę, która była kompletna i mamy tutaj to
to mocowanie. Z tego co mi się wydaje, jeżeli miałbym wolnego Spartana, to mógłbym go tu zaczepić, no ale niestety Spartan jest w użyciu, więc no nie mogę go tu użyć. Po zakupie płyty głównej i procesora potrzebne były mi jeszcze pamięci, stąd to pudełko, które widzieliście na samym początku. Odpakowałem to poza kadrem, ponieważ to strasznie szeleści. Już Wam pokazuję pamięci, które tutaj wybrałem. Wybrałem chyba najbardziej bezpieczną opcję, którą można wybrać. Chodzi mi tu o to, że nie mam po prostu teraz w domu innych pamięci, które mógłbym przetestować, więc nie chciałem brać jakichś szybkich pamięci. Chciałem kupić takie pamięci, które będą bezproblemowe, które będą najbardziej kompatybilne z resztą podzespołów. Tak więc są to dwa moduły o pojemności 8 GB, taktowane 3200 MHz, czyli nie jakoś szybko. W przyszłości, gdyby się okazało, że 16 GB to za mało, kupię po prostu inne pamięci, 2 razy 16 GB, tak żeby było 32 GB. I jeżeli procesor będzie to wspierał, jeżeli płyta będzie to wspierała, no to już wtedy będą to może nieco szybsze pamięci, ale na sam początek wydaje mi się, że 3200 MHz to też nie jest jakoś tak specjalnie mało. Tak więc może już powoli zacznijmy to składać. Tutaj gdzieś na płycie widziałem ściągę, gdzie włożyć pamięci. Oczywiście tej ściągi już nie widzę. A, tu mamy ściągę. To ma być slot drugi i slot czwarty mamy na początku włożyć pamięci właśnie w te porty. Tak więc tak zrobimy, jeżeli tak mamy napisane na płycie głównej, wkładamy tutaj te pamięci. Nie powiedziałem, ile zapłaciłem za pamięci. Pamięci były po 75 zł, tak więc zapłaciłem za nie 150 zł. Jeżeli się nie pomyliłem, to na cały zestaw wydałem 505 zł. Trochę powyżej budżetu, ale i tak jestem zadowolony z tego, co mi się udało kupić za te pieniądze. Jestem też zadowolony z tego, że to jest w miarę, podkreślam, w miarę nowoczesny zestaw. Nie pamiętam, kiedy ten procesor miał premierę, ale wydaje mi się, że to był 2019-2020 rok, czyli to jeszcze nie jest tak dawno, biorąc pod uwagę, że mój poprzedni procesor jest z 2013 roku. No to jest naprawdę, dla mnie jest to duży przeskok. Może to nie jest super procesor, ale po prostu dla mnie to jest dość duży przeskok. Dobrze, włóżmy sobie już tu procesor. Najpierw może sobie otworzę tutaj ten socket. Dobrze, gdzie my mamy tu ten trójkącik? Chyba tam mamy ten trójkącik. Dobra, wskoczył nam procesor, zamykamy. Nie przepadam za tym mocowaniem AMD. Łatwo wyjąć z niego procesor, gdy się do niego przyklei chłodzenie. Mam nadzieję, że ja z tym problemów nie będę miał. Dobra, ale procesor siedzi. No i teraz, żeby zamontować to chłodzenie, musimy sobie zdemontować te tutaj mocowania. Dobrze, wybrałem już sobie chyba bit. Chyba ten powinien być ok. Także wykręcamy sobie tutaj te śrubki. Tak jak wspominałem, ja pewnie w przyszłości na pewno będę upgrade'ował jeszcze ten komputer. Karta graficzna też już najnowsza nie jest. Wypadałoby też tutaj dołożyć dysk na M2, na PCI Express. Fajnie byłoby też, no wiadomo, to chłodzenie zmienić na jakieś lepsze. A już tak całkiem w przyszłości, no to też oczywiście planuję zmianę tego procesora na coś innego. Jeżeli znajdę na przykład tanio Ryzena 5 3600, jeżeli się okaże, że upgrade na Ryzena 5 3600 jest opłacalny z Ryzena 1600F, to pewnie taki upgrade zrobię. Jeżeli upgrade jest nieopłacalny, to może już przeskoczę na jakiegoś Ryzena 5600, no ale płyta ma możliwości rozbudowy, tak więc w przyszłości postaram się wykorzystać te możliwości rozbudowy właśnie tej płyty. Tak więc mamy już zdjęty, można powiedzieć, ten koszyk. Ten sam, nie wiem jak to nazwać, backplate mamy tutaj na miejscu. On jest standardowo. Widziałem też, że kilka tańszych płyt nie miało w ogóle tego backplate'a, więc chyba dobrze, że jednak kupiłem z całym zestawem. Teraz tutaj poszukam alkoholu, żeby to przeczyścić. Dobra, akurat znalazłem same resztki alkoholu, tak więc wyczyszczę sobie sam procesor, jak i samo chłodzenie od spodu. Dobra, samo chłodzenie, jak i sam procesor mamy już wyczyszczony. Tak więc teraz przydałaby się jakaś pasta termoprzewodząca. No nie znalazłem jakiejś super pasty, mamy tutaj Pactuma PT1. Nie jest to wybitna pasta, chłodzenie nie jest też wybitne, więc może być ciekawie. No ale użyję tu tego Pactuma PT1, jeszcze od Silentium PC, chociaż Silentium PC już nie ma. Ja jej głównie używam dlatego, że jest po prostu tania, a w momencie, kiedy dość często zmieniam te procesory, zmieniam te chłodzenia, nie tylko w moim komputerze, ale po prostu w różnych tam komputerach, które są na kanale, po prostu potrzebuję mieć jakąś tam tanią pastę termoprzewodzącą. Zrobimy sobie tutaj na środku ziarenko grochu. Dobrze, także teraz zakładamy tutaj chłodzenie. Chyba w ten sposób się montuje chłodzenie. Nie wiem, z której strony to logo AMD ma być. No z jednej strony, tak jak jest zamontowane, to troszkę nam zasłania ten slot, ale w sumie z tego slot nie będę korzystał. W sumie nie wiem, czy je zamontować tak, czy odwrotnie. Aż wygoogluję sobie, jak ludzie je montują. Nie ma to większego znaczenia, po prostu zastanawiam się, jak będzie lepiej. No dobra, zauważyłem, że w grafice Google'a większość osób zamontowała je odwrotnie, w ten sposób.
Tak więc i ja zamontuję właśnie to chłodzenie w ten sposób. W sumie tak będzie lepiej ułożyć nam ten przewodzik od wentylatora. I teraz spróbujemy je przykręcić. Akurat to chłodzenie AMD boxowe jest o niebo lepsze od chłodzenia Intela, przynajmniej tych starszych chłodzeń Intela. Jest przykręcane, jest porządne. Mam tutaj też sprężynki takie pod śrubami, tak więc nie przekręcimy tej śruby, nie uszkodzimy nic, przynajmniej nie powinniśmy nic uszkodzić. Jest naprawdę to dość łatwe w montażu chłodzenie i nie wygląda na takie, które po 2 użyciach się rozwali. A chłodzeń Intela, które rozwaliłem przy montażu, no dobra, nie przy pierwszym, ale przy kolejnym, przy którymś tam z kolejnych montażu, ilość tych kołków, które mi się połamała, to ja po prostu nie zliczę. Dobra, chyba chłodzenie mamy dokręcone już tutaj. Powinno być ok. Ja jeszcze sobie wezmę tą płytę i zobaczę, czy przypadkiem na przykład pasta gdzieś nie wypłynęła. Nie, powinno być ok. Dobrze, także podpinamy sobie wentylator. Gdzie my tu mamy złącze od wentylatora? Chyba tu mamy. Dobra, weszło nam. Ten kabelek sobie jakoś tutaj ułożymy, żeby nam nie przeszkadzał. No z tego co zauważyłem, mam tu jakieś złącze RGB. No ale dobra, mamy już płytę, mamy procesor, mamy pamięć RAM. Ten procesor nie ma zintegrowanej karty graficznej. Tak więc potrzebujemy tu jakąś kartę graficzną, żeby po prostu przetestować, czy ten sprzęt działa. Tak więc znalazłem tutaj taką kartę graficzną. Jest to jakiś tam Radeon. Z tego co wiem, jest to R5 240 czy R7 240, czyli nie jakaś super mocna karta. Ja sobie to odsunę, żeby ta karta mi tu weszła. Ok, kartę mamy włożoną. Tu już wcześniej mam przygotowany zasilacz Cooler Mastera, powinien wystarczyć. Nie podpinam tu na razie dysku, po prostu chcę zobaczyć, czy pojawi się nam jakiś obraz. Też, żeby się okazało, że mamy wgraną poprawną wersję BIOSu. Nie wiem, jaki tu jest BIOS wgrany, ale w sumie każdy BIOS powinien wspierać właśnie ten nasz procesor. Ta płyta wyszła, gdy były Ryzeny 3000, więc ten mikrokod do Ryzena 1600 AF też powinien być zawarty w tym BIOSie, w każdej wersji tego BIOSu. Szukam jeszcze sobie wtyczki 8-pinowej. Ta płyta właśnie wymaga 8 pinów przy procesorze. Tak więc tak, mamy podpięte 8 pinów, mamy podpięte 24 piny. Podłączę jeszcze sobie klawiaturę. Znalazłem tutaj taką starą klawiaturę na PS2. Strasznie wąsko ten telefon to nagrywa, że niewiele widać. Dobra, nie wiem, czy będę w stanie to lepiej wykadrować. Widzimy kawałek monitora. Jest to dość stary monitor Fujitsu, ale powinien być ok. No fajnie, jakbym go podłączył na przykład. Może lepiej by działał. On jeszcze do niedawna działał, więc teraz też powinien działać. Także co, chyba wyłączamy sobie zasilanie na tym właśnie zasilaczu. Co mnie już chyba na pierwszy rzut oka wkurza, na samej płycie chyba nie mamy żadnej diody, która by wskazywała, że płyta jest włączona czy wyłączona. No szkoda, że takiej diody nie ma. Przynajmniej na razie takiej diody nie widzę. Dobrze, ale znajdę gdzieś tutaj piny, którymi się włącza ten komputer. To jest chyba to złącze i to power mamy. Także zbieram sobie z worki i patrzymy, co się dzieje. Płyta wystartowała, ale czy wystartuje z obrazem? Płyta, co ciekawe, kilka razy się już chyba zresetowała. Ale coś tu na monitorze nam się wyświetla i mamy tutaj informację, informację, która nam zniknęła już, ale to nieważne. Mamy tutaj ekran BIOSu, zrobię Wam zresztą zdjęcie. Wszystko wydaje się być ok. Poprawnie nam wczytuje procesor. Jest to Ryzen 5 1600. Nie widzę, gdzie mamy tutaj taktowanie pamięci. Widzę, że wykrywa nam 16 GB. Pamięci nam nie wykrywa. Spróbuję tutaj. Na razie pamięci chodzą na 2400 MHz, no ale pewnie można to zmienić. XMP profil nie jest pewnie włączony, więc pewnie trzeba go włączyć. Jeszcze jedna kwestia mnie tutaj niepokoi. Mamy datę z 2001 roku. Czyżby już nam nasza bateria od BIOSu padła? Nie wiem, zobaczę zaraz, wyłączymy sobie zaraz ten komputer. W sumie mogę już go wyłączyć. Przynajmniej widzę, że coś tam działa. Wyjmę sobie tą baterię od BIOSu i sprawdzę, jakie ona ma napięcie. Bo dziwne, żeby w miarę nowa płyta, no to nie jest nowa płyta, ale w miarę nowa płyta, żeby już jej bateria siadła. Dobrze, mamy tu multimetr, mamy ustawione dobre ustawienie. Sprawdzimy sobie, ile voltów ma ta bateria. Nie, bateria jest w porządku. 3,4 V praktycznie. Można powiedzieć, że w pewnym sensie nowa bateria. Ona powinna mieć chyba właśnie 3 V, więc jest ok. Więc możliwe, że po prostu płyta wykryła, że ma inny procesor niż poprzednio. Jest dość duża szansa, że poprzedni użytkownik miał inny procesor i po prostu płyta stwierdziła, że trzeba te ustawienia przywrócić do domyślnych. Tak więc co?
Muszę zrobić sobie backup w moim komputerze. Już tam jakiś sobie dysk naszykowałem, żeby sobie zrobić obraz dysku tego głównego, bo pewnie przy przejściu z Intela na AMD wypadałoby zrobić też format systemu i pewnie widzimy się za chwilę z moim komputerem i zmienimy sobie właśnie te podzespoły na nowe. Dobra, tak więc wracamy po krótkiej przerwie. Dla Was krótkiej, dla mnie to było kilka dni na pewno. W międzyczasie popsuł mi się mikrofon, więc nie wiem jak będzie z audio w tym filmie. Mam inny mikrofon, nie wiem jak to wyjdzie. Zawsze będę mógł użyć nagrania z telefonu, które idealne nie jest. No ale dobra, przejdźmy już do sedna. Tak więc mam już tu mój komputer, zrobiłem backup, zaraz po tym jak tą płytę tutaj złożyłem na Waszych oczach. Minęło kilka dni i znów musiałem robić backup, bo oczywiście jakieś tam rzeczy edytowałem, jakieś rzeczy zapisywałem, więc dzisiaj znów zrobiłem backup. Plan początkowo był taki, że wyjmę wszystkie podzespoły z tego komputera, porządnie wyczyszczę tą obudowę i z powrotem wszystko włożę, ale z uwagi na te problemy z audio i ogólnie wiele różnych rzeczy, no to czyszczenie będzie tylko minimalne. Z zewnątrz trochę tą obudowę przeczyściłem, jednak teraz w ogóle tego nie widać na kamerze. Jednak komputer jest dość zabrudzony. Odkąd go złożyłem w tej obudowie, jakoś specjalnie go nie czyściłem. Może delikatnie go tam czyściłem, jak zmieniałem procesor na tego Xeona, ale to też nie było jakoś specjalnie duże czyszczenie. Tak więc dobra, ja tu zmieniam układ, bo teraz komputer stoi pionowo. Zaraz go położę na boku. Pewnie też jakoś inaczej ustawię kamerę, żeby było coś więcej widać i widzimy się za sekundę. Przewróciłem komputer na bok i jak widzicie mogę powiedzieć, żebyście czyścili swoje filtry. Ja je zaraz po prostu wezmę i wyczyszczę. Mam trochę zwierząt w domu, tak więc widać, że całkiem dużo sierści ich się zebrało na tym filtrze. Te filtry akurat czyściłem może z 3 miesiące temu, może 4 miesiące temu, ale jak widać już tego kurzu się dość dużo nazbierało. Tak więc ja te wszystkie filtry z tego komputera wyjmę i je sobie wyczyszczę na spokojnie, a potem je włożę. Trochę kurzu i tak się przedostało, ale to zawsze będzie coś mniej. Przejdźmy już do środka komputera. Dobra, udało mi się jakoś w miarę sensownie umocować kamerę. Statyw jest niestety trochę za niski, ale trudno, problemów dzisiaj z tym nagraniem i tak mam już całkiem sporo. Dobra, otwieramy, zobaczymy co się dzieje w środku. No tak na pierwszy rzut oka nic strasznego nie widać. Trochę kurzu oczywiście jest, ale jak wspominam nic strasznego nie ma. Wyjmę sobie jeszcze górny filtr, tego przy okazji wyczyszczę. Tak więc chyba nie ma na co czekać. Wyciągam kartę graficzną i zmieniamy płytę. Dobra, wykręcam sobie kartę graficzną. Specjalnie mocno to ona dokręcona nie była. Nie wiem czy to się poluzowało, czy ja nie dokręciłem jej jakoś specjalnie mocno. I teraz oczywiście na tej płycie głównej, z racji tego, że pierwszym slotem jest slot 16X, jest problem z wyjęciem tej płyty. No i w tej kwestii się nic nie zmieniło. Muszę tutaj poszukać jakiegoś narzędzia, które będę mógł sobie tutaj włożyć i po prostu tą kartę odblokować z slotu. Dobra, szukałem czegoś takiego, czym można byłoby podważyć to. Zawsze robiłem to jakąś kredką albo łufiem, ale tutaj nie mogę nic takiego znaleźć. Więc ściągnę tutaj wentylator, być może to pomoże. Chociaż też nie wiem, czy sam wentylator ściągnę. Chyba ściągnę. Coś tam o coś nie zahaczy, bo widzę, że tak raczej średnio schodzi. Dobra, jakoś go odpiąłem. I próbuję się dostać do tego zaczepu. Dobra, jakimś cudem udało się to odbezpieczyć. Nie jest to na tej płycie naprawdę super łatwe, ale udało się wyjąć kartę. Sama karta jest trochę zakurzona, ale specjalnie jakoś dużo kurzu na niej nie ma. Nie ma na pewno takich kłębów. No, pewnie to też częściowo zasługa tego, że obudowa ma jednak filtry i tylko taki drobny meszek przedostał się na samą kartę graficzną. No tutaj na górze już widać zdecydowanie więcej kurzu, ale to nie jest nic strasznego. Samą kartę jeszcze będę używał przez jakiś czas, potem może zmienię na coś innego, ale nadal będę korzystał z tego Radeona 390. Z pewnością ta karta graficzna będzie ograniczała nowy procesor, z pewnością ograniczała też tego Xeona, którego tutaj mieliśmy, no ale jeszcze przez jakiś czas będę musiał z niej korzystać. Pewnie gdyby ta platforma się nie uszkodziła, nie miała tych problemów z RAM-em, to pierwszą rzeczą w kolejności, którą bym zupgrade'ował, byłaby właśnie karta graficzna. Tak jak wcześniej wspominałem, mam może nie jakieś super dobre, ale jakieś tam nie najgorsze chłodzenia. Nie mam do nich mocowań na socket AM4, tak więc będę musiał kupić coś innego.
Dopóki nie kupię tego czegoś innego, będę po prostu korzystał z chłodzenia boksowego. Tego chłodzenia nawet nie ściągam. Jeżeli uda się wykręcić śruby bez problemu, to go nie będę ściągał. Nie widzę w tym żadnego sensu. Pamięci też nie ściągam, bo również w tym większego sensu nie widzę. Odpiąłem płytę. Jeszcze pozostało mi tutaj odpięcie 8 pinów. Ja jeszcze oczywiście wentylator z dołu jako jedyny jest podłączony do płyty, reszta jest podłączona pod kontroler obrotów, który jest na obudowie. Przedni panel też musimy sobie odłączyć. Co tu jeszcze mamy? USB-ki z przodu i złącza audio z przodu. Szczerze mówiąc, z tych złączy audio z przodu chyba nigdy nie skorzystałem. Mam słuchawki na Bluetooth, więc tych złączy po prostu nie używałem. Tych śrubek trochę tu jest. Jeżeli dobrze liczę, to jest ich 8 albo 9. Przynajmniej tyle powinno być. Nie wiem, ile tutaj było wkręcone. Już nie pamiętam tego. Dystanse raczej powinny być dobrze już ułożone. Obie płyty są ATX-owe, więc tutaj tego problemu być nie powinno. Też teraz przed chwilą zauważyłem, że nie wiem, jak na nowej płycie są ułożone te nowe złącza, czy na przykład złącza tego USB 3.0 nie będzie trzeba gdzieś przenosić, bo mi się wydaje, że na nowej płycie jest gdzieś na dole. No ale to spokojnie sobie przeniesiemy. Zostało nam jeszcze tutaj kilka śrubek. Wykręciłem już 5, zostało chyba 3 na topie. Chyba wszystkie śruby mam wykręcone. Przynajmniej tak mi się wydaje, więc płyta powinna już wyjść i nam wychodzi. Ok, tu jeszcze coś mamy podłączonego, ale mamy już, płyta została uwolniona. Tak jak wspominałem, nie ściągam tu na razie nic. Nie wiem, może w jakimś komputerze ją jeszcze wykorzystam. Zaraz obok mnie jest komputer z i7 2600, więc może zastąpię właśnie tą już wysłużoną i7 właśnie tą płytą główną. Ona jeszcze działa, ona może w każdej chwili paść, ale jeszcze działa. To jest naprawdę całkiem fajna płyta. Mamy tu z tyłu 10 portów USB. Co prawda tylko 2 są w standardzie USB 3.0, ale jest ich całkiem duża ilość. To jest czasem przydatne. Mamy tu też całkiem dużo złączy SATA. Tu mamy 8 złączy SATA, tu mamy jeszcze 2 dodatkowe, czyli mamy łącznie 10 portów SATA. W sumie to tutaj jeszcze mamy 2 porty eSATA. Można byłoby też z tej płyty głównej zrobić jakiegoś tam rodzaju NASa. O tym też kiedyś myślałem, ale z uwagi na to, że ta płyta główna jest uszkodzona, raczej akurat tego nie zrobię. Ale jeszcze będę o tym myślał, co z tą płytą główną zrobić, bo pewnie gdzieś jej być może użyję jeszcze, bo jednak ten procesor, który tutaj jest całkiem niezły. Mamy 16 GB RAMu, więc to nie jest jeszcze aż tak źle jak na 2024 rok. Tak więc ja to odkładam i zaraz tutaj przychodzę z płytą AMD. Jeszcze tylko sobie wezmę tą zaślepkę portów. No i widać, że to była płyta jednak chyba premium, bo ta zaślepka jest taka gąbkowana. Nowa płyta główna jest po prostu najzwyklejszą płytą, ta jest jednak nieco lepsza. Tak jak wspominałem, mam tej AirShielda i to jest po prostu najzwyklejsza zaślepka, nic w niej specjalnego. Tak więc zakładamy to, żeby o tym nie zapomnieć. Dobra, jakoś to jest zamocowane. Nie chciało to początkowo wejść, bo mamy tutaj trochę kabelków, ale ostatecznie udało się to zmieścić. Tak więc biorę tą płytę AMD i staram się ją tutaj jakoś zmieścić. Tylko muszę sobie wyciągnąć 8 pinów, żeby o tym nie zapomnieć, żeby to nam gdzieś tam nie zginęło. Dobra, płyta jest już mniej więcej na swoim miejscu. Z tym chłodzeniem to wydaje się strasznie, nie chcę mówić biedna, ale taka trochę, jest tu zdecydowanie więcej miejsca niż przedtem, więc już nie będzie problemu z tą kartą graficzną. Nie będzie też tych problemów z kartą graficzną, z wyjęciem jej, ponieważ slot 16X jest w tak jakby drugim slocie obudowy, więc z tym nie będzie po prostu problemu. Na razie te śrubki łapię tak na szybko, potem je dokręcę dokładniej. Dobra, płyta jest już na miejscu, jest ona przykręcona. Dziś albo mi zniknęła jedna śrubka, albo w poprzednim komputerze jej nie było. Na razie nie mam tych śrubek tutaj ze sobą, ale jak je będę miał, to po prostu je dodam do tego komputera. Tutaj jednej śrubki po prostu mi brakuje, a już tutaj powoli podłączam kabelki. Pierwszy będzie 8-pinowy. Ok, 8 pinów weszło.
podłączę sobie kabelki SATA. Podejrzewam, że tu wszystkie porty już są SATA 3, więc nie ma tutaj znaczenia, do którego portu to wepnę. Mam tutaj jeden dysk SSD, jeden dysk HDD. Tutaj jest też zatoka na dyski, tak więc podłączę tutaj to wszystko. Dobra, żeby podłączyć sobie USB 3, to zrobię to inaczej, bo nie chcę tak ciągnąć, po prostu pociągnę sobie z tyłu i wyprowadzę dołem. Co my tutaj mamy? Audio. Audio mamy tutaj. Dobra, co my jeszcze tu mamy na dole? Mamy wentylator. Czy mamy tutaj jakiś wentylator na dole w tej płycie głównej? Tu nawet coś mamy. Tu nawet 4-pinowe. Dobra. Przedni panel za chwilę sobie podłączę, bo z tym będzie chwilę zabawy. Szukam jeszcze USB-ków i mamy USB-ki. Akurat z tego co widzę w tej obudowie złączy USB wewnętrznych jest całkiem sporo, jeżeli chodzi o USB 2.0. 3 albo 2 złącze, nie widzę dokładnie. Bo 2 są opisane USB, trzecie wygląda jak USB, ale nie jest opisane jako USB, więc to może być coś innego. No dobra, został mi chyba ten nieszczęsny przedni panel, więc sobie tutaj jeszcze dodatkowo poświecę. Dobra, przedni panel mamy podpięty. Zostało nam podpiąć, jeżeli dobrze widzę, 24 piny jeszcze. Nie wiem dlaczego ja wtedy puściłem te tak 24 piny, ale podejrzewam, że jakiś powód miałem. Ja i tak będę w przyszłości myślał o zmianie tego zasilacza na coś nowszego, bo też nie ufam już powoli temu zasilaczowi, on ma swoje lata. Tak więc na razie to tak zostanie. I chyba zostało mi tylko ułożenie tego kabla USB 3.0, bo tutaj mamy złącze to tu. Tak więc otworzę sobie drugi bok i po prostu przełożę to niżej. Dobra, złączę to USB 3 sobie tutaj przepiąłem. Tak więc została nam karta graficzna. No z tego co widzę komputer jest trochę zakurzony, nawet trochę bardzo, więc w niedługim czasie i tak będę musiał od niego zajrzeć, ale to już nie dzisiaj. Tutaj teraz sobie muszę śledzie poprzekładać, ponieważ tutaj w starej płycie głównej było to inaczej, w nowej jest to trochę inaczej. Tutaj brakuje mi jednej zaślepki, ja tą zaślepkę gdzieś mam. Kiedyś ją wyjąłem, bo miałem włożone po prostu do komputera 2 karty graficzne. Teraz mi to niepotrzebne, ale gdzieś tą zaślepkę mam. Też pewnie kiedyś to zamontuję, gdy będę miał chwilę czasu. Dobra, ale wkładamy kartę graficzną. Lekko ją tylko przetrę. Kiedyś na spokojnie po prostu wyczyszczę ten komputer porządnie, a nie tylko filtry i tak z wierzchu byle co. Może właśnie przy okazji mocowania tego chłodzenia nowego wyczyszczę go. Tylko jeszcze muszę je kupić, na razie go oczywiście jeszcze nie kupiłem. Dobra, już myślałem, że będą problemy z kartą, ale okazało się, że nie ma, bo karta jest teraz slot niżej i myślałem, że tutaj może będzie coś wadziło o te miejsca na dyski, ale okazało się, że jednak nie wadzi, że karta weszła. Jest nieco niżej, więc też zastanawiam się, czy nie będzie trochę cieplej, bo będzie miała po prostu mniej powietrza tego z frontu tutaj. Zastanawiam się, jak to będzie, ale może nie będzie aż tak źle. Zamocujemy ją sobie jeszcze śrubkami tutaj. Dobra, tak więc dzisiejszy upgrade już powoli się kończy. Jeszcze tylko tutaj znajdę złącza do zasilenia karty graficznej. Dobrze, karta graficzna tu w miarę siedzi. Wszystko jest już na miejscu. Nagle zrobiło się tu dużo miejsca z uwagi na to, że karta graficzna jest niżej, że chłodzenie jest mniejsze. Jestem ciekawy, jak to chłodzenie będzie radziło sobie z tym procesorem. Mam nadzieję, że tragedii nie będzie, ale i tak planuję jego zmianę. Tak więc oczywiście na tym upgrade'zie się nie skończy. W dalszej kolejności pewnie zobaczymy, jak to chłodzenie będzie działało. Jak będzie działało tragicznie, to w pierwszej kolejności zmienię tu chłodzenie. Potem pewnie bym chciał sobie kupić dysk. Nie wiem jeszcze w jakiej kolejności to będę robił, ale chciałbym sobie kupić dysk na M2. Mam dysk oczywiście SSD, ale na SATA. A tutaj już bym chciał kupić na M2, skoro mam port M2. Płyta potrafi bootować z M2, to chciałbym właśnie kupić taki dysk. Też gdzieś tam w przyszłości myślę o zmianie karty graficznej na już coś nowszego. Ta karta już straciła oficjalne wsparcie. Mam zainstalowane zazwyczaj przy niej nieoficjalne sterowniki. Jakoś to jeszcze działa, ale już tak średnio to działa. I chciałem to zmienić na chociaż coś trochę lepszego. Nawet nie dużo lepszego, ale chociaż coś o rok, 2 lata młodszego, co miałoby jeszcze to wsparcie. No i gdzieś tam myślę też, że ten zasilacz, który ma już pewnie w sumie to nawet nie wiem, 6, 7 lat, może 8, może 10. No nie jest najmłodsza konstrukcja. W swoim czasie też nie była to najlepsza konstrukcja, tak więc chciałbym kupić coś lepszego. Tutaj mamy chyba certyfikat 80 plus brąz, ale chciałbym coś już kupić z jakimś lepszym certyfikatem. Nawet jeżeli te ilości pobieranej energii nie będą drastycznie mniejsze, to chciałbym po prostu mieć coś tutaj bardziej wydajnego, niekoniecznie mocniejszego, bo zasilacz musi być dobrze dobrany do komputera, żeby nie był ani za słaby, ani za mocny, więc te 600 W jest jak najbardziej ok. Tak więc już powoli myślę nad kolejnymi upgrade'ami.
Oczywiście z kolejnych upgrade'ów pewnie będą filmy. Jeżeli uda mi się odpalić ten komputer, zainstalować system, to oczywiście jeszcze w montażu wrzucę Wam zdjęcie. Jeżeli w ogóle widzicie ten film, to zapewne ten komputer działa, bo na nim mam zamiar zmontować ten film. Mam nadzieję, że audio nie było tragiczne, ponieważ na tych mikrofonach, na których nagrywam, teraz nagrywam pierwszy raz i chyba ostatni. Czy mój mikrofon tam trochę piszczy? Znalazłem poradnik, jak to naprawić, więc jeżeli postanowię go naprawić, to pewnie będzie z tego film, ale ja już nie przedłużam i tak będę musiał jeszcze chwilę się pobawić z tym komputerem. Trochę go jeszcze przeczyszczę, te filtry muszę wyczyścić, no i oczywiście muszę postawić system, wszystko zainstalować od nowa, bo nawet jeżeli by z tego dysku uruchomił się Windows bezproblemowo, co jest jakąś szansą przy Windowsie 10, że on się po prostu włączy, ale wolałbym tego nie robić, po prostu wolę zainstalować sobie system na nowo, zwłaszcza, że już od jakiegoś czasu tego po prostu nie robiłem. I ten Windows też ma już tutaj kilka lat, ta instalacja Windowsa też ma kilka lat. W komentarzach możecie mi napisać, co wy byście zmienili w tym komputerze jako pierwsze, jaki podzespół wy byście wymienili jako następny. Z mojej strony byłoby to na tyle. Na razie, cześć.